Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku. Czy dzisiaj będzie się działo? Zobaczymy. Poskładałem ten cały przód, który tu wcześniej był rozebrany. Co to jest takie obrócone? Zamontowałem w końcu tą ładowarkę tutaj. Tutaj miałem gniazdo, właśnie to wcześniej. Przeniosłem je tutaj i ono sobie tam siedzi. Tam wyciąłem po prostu dziurkę z tyłu. Jest schowane ładnie. Tu mogę sobie wpinać kable ewentualnie. Jak będę chciał jakiś jeszcze jeden kabel gdzieś tam poprowadzić na górę, to sobie też gdzieś go tam w środku puszczę. I tak jest ładnie, czysto estetycznie. I jest przede wszystkim tutaj przejście. Nie wystaje ta szufladka tutaj, bo ona ciągle tak wystawała, nie? Także to przejście było dosyć utrudnione. Dojechały mi klemy, plusy, minusy. Biorę się za podpinanie akumulatorów, ale co jest ważniejsze, chyba to chodzi mi już ile? 23 godziny i 37 minut i napięcie jest 12,2, 12,1 sobie skacze i ten akumulator, ja go nie doładowywałem, także cieszy mnie to niezmiernie. A ja biorę się za te akumulatory. Tam posprawdzałem, które działają, które nie działają. Zostaje mi to teraz tylko wpiąć, bo zrobiła się taka piękna pogoda, że już by się mogły ładować z panela. Dodatkowo dzisiaj odebrałem turbinę. Jeszcze czekam na różne te uszczelki, o-ringi i inne rzeczy. I w tych turbinach podobno tu jest problem. One się przycinają w tym miejscu. Wyrabia się ta tulejka i to się potrafi tam kosić, czy coś w tym stylu. Także zobaczymy. Jestem bardzo dobrej myśli, bo to nie jest po regeneracji, tylko to jest po prostu z jakiegoś rozbitka. Także z tych wszystkich akumulatorów, które miałem, to nadają się tylko te 3 tak naprawdę. I jeszcze poodkręcałem korki, bo one można w nich i podolewałem wody, tak żeby było tyle, ile potrzeba. I ten się zachował bardzo dobrze. Ten był troszkę słabszy, ale mam nadzieję, że po tym dolaniu wody to wszystko się wyrówna, że on jeszcze wróci do żywych, że tak powiem. No i teraz będę te akumulatory łączył szeregowo. Tą puszkę, tam gdzie była wcześniej przetwornica i akumulator, była przygotowana na to, żeby były 2 takie duże akumulatory. No ja mam 2 takie mniejsze dodatkowo i teraz połączę je szeregowo, czyli od plusa do plusa do plusa i później od minusa do minusa do minusa. Tak to chyba ma wyglądać. Mam już klemy tutaj przygotowane i będę to łączył takim, no taki mam. Taki gruby przewód od jakiejś spawary albo od czegoś. Dobra, tak to wygląda. Chyba dobrze. Plus, plus, plus. To jest koniec. Minus, 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 minus. I tu podłączę minus, a tu podłączę plus. Podobno tak się powinno robić, żeby jakby cały obieg się ładował, bo gdyby to było plus i minus bym podłączył tu, to mogłoby być tak, że ten akumulator by się bardzo często, dużo mocniej by pracował niż ten ostatni. Jakoś to coś takiego słyszałem. Dobra, jest na polu, na którym powinno być i go obciążam. No, elegancko. Ciepło się zrobiło z tyłu. No i wrócił praktycznie na swoje pole. Super. Cieszę się. Nie wiem, czy te nie są za grube, no ale tylko takie miałem. Przewody od panelu też podłączyłem w ten sposób, że tu, stąd, znaczy po końcach, tak samo jaki będzie odbierany prąd, także myślę, że będzie ok. Zakończyłem tą robótkę, ale trochę nie po mojej myśli. Z braku, że tak powiem, przewodów na chwilę obecną, już nie chce mi się zamawiać. Wygląda to tak, że ten czujnik jest teraz tu, na takiej po prostu płytce. Jeszcze się zmieści, żeby go zamknąć, a przetwornica wjechała tam na górę. Guma, także będzie odizolowana. Szkoda, że już słońce prawie zaszło, ale działa, wszystko działa. 6 watów teraz ładuje. Światło świeci, także jest dobrze. W zasadzie to mamy kolejny dzień i ja biorę się za wymianę turbiny, która jest tutaj. Przygotowałem sobie ją tak, położyłem mniej więcej tak, jak ona jest zamontowana właśnie w samochodzie. I co? I biorę się za rozkręcanie śrubek, bo trochę tego będzie. Nie ukrywam.
Czuję lekkie podekscytowanie. Nigdy w życiu nie wymieniałem turbiny, także mam nadzieję, że mi pójdzie jakoś. Powiem tak, nie jest lekko, a wręcz jest bardzo ciężko. Znaczy, nie jest aż tak bardzo ciężko, ale już mi się tutaj śruba urwała, druga. Ta trzecia, która jest tam schowana, wyszła. Tutaj była śruba, tu była śruba, tu jest jedna śruba, tu jest druga śruba i te wykręciłem, bo są na wierzchu. Ale są też takie, które są tu schowane. I tu od spodu. To od spodu to może jeszcze się położę pod samochodem i też ją jakoś wykręcę. No nie wiem, zobaczę. Także w zasadzie zostało mi do odkręcenia tutaj chyba od oleju. Tu jakąś ogólny nie ten trzymak. Nie wiem, czy tu jeszcze jest jakaś śruba i też ona jest do wykręcenia. No i z tyłu muszę odkręcić to trzymanie. I teoretycznie powinno mi wyjść jeszcze ten przewód. Ja go odkręcę tu, bo tu jest całe też trzymanie. To jest jakiś trzymak i w ogóle, więc ja go nie będę stamtąd ruszał. A, jeszcze fajnie, bo to... Co to jest zespawane? Co tu się kurwa dzieje? Gdzie to jest połączone? Ta. Super, jeszcze to jest zaspawane. Ta obejma. Śruba tu jest nasmarkane, kurwa. Elegancko. Będę musiał to ciąć. Nie ma innego wyjścia. A tak w ogóle, no to jest jeszcze tak jakby... Podkręcam to wszystko i ta turbina później to będzie trzymało się tu na takim gumowym przewodzie. I mam nadzieję, że po prostu odchylę ją jakoś delikatnie, bo jest tu troszkę miejsca i te śruby, będę miał do nich dostęp, żeby tam je od spodu odkręcić. Jeszcze w tą stronę spróbuję. Jestem bardzo zadowolony, ponieważ udało mi się wyciągnąć tą turbinę. Tutaj ktoś po prostu tutaj w tej opasce spawał tą śrubę. Nie było tak źle, wszystkie śruby poszły w miarę, tylko te mi się urwały. No ale to już jest nie ode mnie zależne. W każdym razie mogłem nagrzać wcześniej silnik, no ale bym się bardzo nie mógł jak dotknąć. Co one by może poszły lżej. I są dwie turbinki. Stara, nowa. Moja tutaj, nie wiem, ta pewnie wyczyszczona. Moja tutaj uwalona smarem, znaczy olejem. Nie wiem, ale wydaje mi się, że w tej mojej te łopatki wyglądają dużo ładniej niż te tutaj w tej. Te jakby coś kurwa tutaj albo wpadło, albo coś, nie wiem. No nic, w każdym razie montuję to. Ach, ten kot. Co? Werbi. Już mam wszystko naszykowane, powycierane. W ogóle śmieszne jest to, że ten przewód sobie można spokojnie odpiąć, bo tu wystarczy wyciągnąć tą sprężynkę do tyłu i cały ten trójnik tutaj odchodzi. To jest jedna rzecz. Jakby ktoś kiedyś sobie chciał to wymienić. O, ten trójnik, którym ja się pieprzyłem tyle czasu, to na spokojnie go sobie można odpiąć. Druga sprawa jest taka, że na początku samym, no to wiadomo. Znaczy ja nie wiedziałem. Trzeba odkręcić na pewno alternator. Bardzo dużo pozrzucać kostek. Ja musiałem poluzować tutaj jakąś czujkę. Nie wiem co to jest w ogóle. Ale tu jest jakaś czujka. I w ogóle ledwo ona mi poszła. Także mam nadzieję, że chociaż ją dokręcę i tu nie będzie żadnych przedmuchów. No. I wydaje mi się, że to tyle. Tutaj też taka podpora była pod spodem, pod turbiną. O, tutaj taka. I ona też była do odkręcenia. Bo też turbina by nie wyszła. To znaczy miał łatwiejszy dostęp do innych śrub, do różnych śrub. O, może tak. Także no, biorę się za składanie. Mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj podołam i to odpalę. Te śruby urwane. Pojechałem do mechanika, do sąsiada obok i po prostu takie wziąłem na 13. Mam nadzieję, że będą pasowały. Jedna jest odrobinę krótsza, ale to nie przeszkadza, dlatego że ona będzie z tej strony. A tutaj nawet ona już mi się zaczęła wkręcać w turbinę, także nawet pasuje, żeby była krótsza. Parę godzin później już się cieszyłem, że złożyłem. Już samochód odpaliłem i w ogóle wszystko działa. Wszystko działa, a tu proszę. Taki wyciek. Leje się jak ze świni, jak to mówią. I najprawdopodobniej leje się stąd. Tylko nie wiem dlaczego. No ja tej uszczelki tu nie wymieniłem. Bo to jest chłodzenie, to jest olej do turbiny.
I wydaje mi się, że to tędy, bo żyga aż tam do góry, czyli może być dookoła. Odkręcę to, wyjmę tą uszczelkę, jeżeli będę w stanie ją wyjąć i zobaczę. Wracamy do naprawy. Urwałem śrubę. Tyle mogę powiedzieć, że urwałem śrubę. No i tak to wygląda. Tutaj od powrotu od oleju urwałem śrubkę, bo chciałem jeszcze dokręcić wczoraj i dupa. Po prostu przeciągnąłem. A już miałem zostawić, a mówię, a jeszcze troszeczkę. I pyk, urwała się. Także to muszę teraz rozwiercić i wykrętakami wykręcić. Umyć i wkładać z powrotem. No bo się zrobiło późno, ale z plusów jest to, że z tego kompletu nawet nie używałem tego wykrętaka. Z racji tego, że śrubkę tą zacząłem wiercić, bo te wiertła do wykrętaków też mają lewy gwint i to wiertło mi wykręciło tą śrubkę. Także jestem mega zadowolony. Dobra, ja już w zasadzie jestem gotowy do wkładania turbiny. Jeszcze tylko tutaj to zasilanie do oleju, które wchodzi tutaj do silnika. To jest taki o-ring na nim. Jest trochę ten o-ring już spłaszczony, ale to włożę na silikon. Dla bezpieczeństwa już powiedziałem walić to trzeci raz nie mam zamiaru tego rozbierać. I uszczelkę tam będę dawał taką papierową na odpływ, bo to nie musi być nie wiadomo jaka. Tutaj tylko dociąłem takie trójkąciki, żeby zapewnić lepszy ten powrót. Mam nadzieję, że teraz będzie bardzo dobrze. Tym razem już odpaliłem silnik tutaj bez paska. Niech pochodzi, niech się rozgrzeje i zobaczymy. Jeszcze nie mam wszystkiego przykręconego, w razie gdybym musiał rozkręcać. Ja jestem dobrej myśli, mam nadzieję, że jest dobrze. Jeszcze dałem taki silikon, którego używają mechanicy do 320 stopni do misek i dałem ten silikon na uszczelkę, tą papierową dałem od spodu i od góry i dałem też tutaj w tym dolocie, tak jak mówiłem. Także zobaczymy. Na razie się tu po prostu kopci, ale zobaczymy za chwilę. Ja jestem naprawdę dobrej myśli. Mam nadzieję, że nic nie będzie cierpieć. Zobaczymy. Mam nadzieję, że teraz będzie spoko i będę mógł to składać. Udało mi się, nie cieknie. Samochód złożony, 2 dni roboty, ale jestem zadowolony. Pierwszy raz robiłem coś takiego jak turbinę, sam ją wymieniałem i udało się. Także jestem szczęśliwy. To tyle i do zobaczenia następnym.